Cześć kochana załogo! Dzisiaj porozmawiamy sobie o kobiecie, która przyczyniła się do tego, że jestem tutaj dzisiaj z wami i trzeźwieję. Porozmawiamy sobie o tym, jak to się stało, że zawdzięczam jej swoje niepicie oraz jak jej samej udało się odstawić alkohol, jaką drogę przeszła. Panie i panowie, będziemy dzisiaj brać pod lupę Zuzię. Zaczynamy! Jeśli nie wiecie, kim jest główna bohaterka dzisiejszego odcinka, należy wam się kilka słów wprowadzenia. Zuzię była kiedyś luksurią, która czarowała nas wszystkich swoją nietuzinkową urodą w teledyskach Donatana. Oprócz ubijania śmietany, Luxuria zasłynęła w social mediach z jeszcze kilku niekoniecznie godnych pochwały rzeczy. Między innymi publikowanie swoich libacji alkoholowych. Ej, słuchajcie, jestem taka ale wiecie co? Na szczęście tak. Ten, tereren, ten, ram, pam, 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 pam. Ale też kontrowersyjnych wypowiedzi, które media, jak to media, szybko podchwyciły, wyrwały z kontekstu i wypuściły do mas. I żeby nie było, dzisiejszy odcinek nie ma na celu krytyki i oczerniania głównej bohaterki. Sama postępowałam podobnie, jak nie gorzej. Wchodząc do świata show biznesu, który może kusi swoim blichtrem, weszła niejako w paszczę lwa i trochę się pogubiła. To trochę jak z moim wyjazdem do Londynu, kiedy to bawiąc się w klubach na Mayfair i Kensington, pogrążałam się w świecie iluzji i obłudy. Chciałabym pokazać wam jej metamorfozę, bo bez wątpienia przeistoczyła się w pięknego łabędzia. Sama Kamila przyznaje, że imprezy, alkohol i narkotyki były czymś, dzięki czemu żyła, dzięki czemu uważała, że może być sobą. Brzmi znajomo? Pamiętacie, jak opowiadałam wam, że na pewnym etapie rozwoju uzależnienia picie staje się częścią naszej osobowości? Jeśli nie, zerknijcie na odcinek, który pokazuje się wam właśnie na górze ekranu. U mnie i u was było przecież podobnie. Dlatego tak trudno jest nam przestać pić. Boimy się, że stracimy na swojej atrakcyjności, że bez procentów nie będziemy już takie przebojowe, otwarte i towarzyskie. Czasem prawda jest zupełnie inna. Pijąc, zatracamy same siebie. Zapominamy, kim jesteśmy w rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że na samym początku czujemy się zagubione. Jeszcze bardziej zagubione niż na samym początku, kiedy zaczęłyśmy sięgać po alkohol. Na szczęście Zuzię ma już ten etap za sobą i w wielu wywiadach przyznaje, że droga, którą musiała przebyć, była kręta i wyboista. A skoro o wywiadach mowa, to muszę się wam do czegoś przyznać. Właśnie po obejrzeniu jednego z nich zdecydowałam się na powrót do ośrodka leczenia uzależnień. Poruszona wywiadem z Pomponikiem, w którym Zuzię opowiadała o ośrodku, w którym przebywała, wybrałam się dokładnie do tego samego i jak do tej pory była to najlepsza decyzja, jaką podjęłam w całym swoim życiu. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co to był za ośrodek, odszukajcie w necie ten wywiad albo po prostu zerknijcie do mnie na Instagram, gdzie w zakładce o mnie daję wam na niego namiary. No dobra, ale dlaczego Luxuria zaczęła pić i brać dragi? Chyba nie zdziwią was słowa, którymi podzieliła się z Oskarem Netkowskim z Dzień Dobry TVN. Myślę tylko o moje wnętrze, bo ja zawsze bardzo siebie nie lubiłam, nigdy siebie nie akceptowałam, zaraz będę płakać i to może właśnie te wszystkie moje próby ucieczek od samej siebie i stłumienia siebie były tym spowodowane. Łapka w górę pod filmem, jeżeli uważacie, że macie dokładnie tak samo. Ale uwaga, uspokoję was. Dalej Zuzię mówi. Nauczyłam się tego, że ludzie mogą mnie lubić za taką, jaka jestem. Normalnie, bez używek. Generalnie nawet z używkami to mnie nie dało mnie się lubić. A efekt widzieliśmy wszyscy w internecie kilka lat temu. A jak do tego doszło, że Kamila postanowiła zawalczyć o siebie, że położyła kres melanżom i udała się do ośrodka? Otóż, moi drodzy, miała sprawę karną
groziło jej wiele lat więzienia. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym osoba uzależniona osiąga swoje dno. Kiedy trudno już jest wyprzeć jej konsekwencje związane z piciem, bo są realne. Perspektywa niezbyt ciekawej przyszłości jest już na tyle duża i to widmo jest na tyle dostrzegalne, że rzeczywiście trudno tutaj temu zaprzeczyć. To konsekwencje stają się bardzo często główną przyczyną, która pcha nas w kierunku zmiany. Dla jednych jest to widmo rozwodu, dla Zusie było to widmo spędzenia kilku lat za kratami. Niestety w przeciwieństwie do Zusi 3-krotny pobyt na izbie wytrzeźwień i sprawa w sądzie nie sprawiły, że się opamiętałam. Obwiniałam wszystkich wokół, tylko nie siebie. Piłam jeszcze przez 5 lat do momentu, kiedy osiągnęłam swoje własne dno. Utraciłam szacunek do samej siebie i nie mogłam już spojrzeć w lustro. To było moje osobiste dno. Dno, od którego postanowiłam się odbić. Miałam dosyć uciekania. Pragnienie życia, chociaż odrobinkę lepiej, stało się silniejsze niż pragnienie uciekania przed życiem. To słowa wyjęte wprost z ust mojego sober kumpla. Koniecznie zajrzyjcie do niego na Insta. Ale jest jeszcze coś, co sprawiło, że w Zusie narodziła się potrzeba zmiany, a mianowicie była to miłość do matki, lęk przed jej utratą. Kamila wyznała, że mama jest jej najbliższą osobą i powiedziała jej, że jeżeli ze sobą czegoś nie zrobi, ona umrze, bo ma już dość patrzenia, jak jej dziecko się zatraca. Jakież to prawdziwe. Moja mama również z duszą na ramieniu obserwowała moje poczynania, a ja już miałam dość bycia powodem jej cierpienia. Obawiałam się również utraty partnera. I chociaż lęk przed samotnością i utratą najbliższych jest motywacją zewnętrzną, która wiadomo jest dobra, ale na krótko, z czasem może przeistoczyć się w motywację wewnętrzną, którą jest już walka o samą siebie. Tak było w przypadku Zusie. To właśnie w ośrodku odwykowym skorzystała z terapii i obudziła w sobie wewnętrzną potrzebę zmiany. Nie dla innych, ale przede wszystkim dla samej siebie. Dlatego to właśnie terapia jest fundamentem zmiany, jaka dokonała się w Luxurii. No dobra, ale przecież wyszła z ośrodka. I co dalej? W ośrodku mamy bezpieczne warunki do trzeźwienia. Prawdziwa jazda zaczyna się dopiero po jego wyjściu, bo przecież na samym początku jest nam bardzo trudno. Często funkcjonujemy w środowisku, które nie sprzyja naszemu trzeźwieniu. Zewsząd otaczają nas pokusy. Zusie kontynuowała dalej terapię. Pamiętam już, jak byłam w ośrodku leczenia uzależnień, mijałam ją na korytarzu, kiedy to dojeżdżała na cotygodniowe spotkania ze swoim terapeutą. Ale zrobiła coś jeszcze. Coś, bez czego moim zdaniem trzeźwienie byłoby bardzo trudne, jak nie niemożliwe. Zusie odpuliła od starego towarzystwa, z którym imprezowała. Nie można trzeźwieć, jeżeli mamy wokół siebie ludzi, którzy namawiają nas na tego przysłowiowego jednego. Trzeźwienie to zmiana sposobu na życie. To już nie tylko odstawienie samego alkoholu, ale przeprogramowanie głowy, zmiana dotychczasowego życia, dotychczasowego środowiska, jeżeli nam nie służyło. Tylko w taki sposób stworzymy sobie warunki ku temu, żeby do tego picia nie wracać. Ostatnią rzeczą, jaką zrobiła Zusie, nie jest to żadna tajemnica, jest oddanie się nowej pasji, jaką okazał się sport i sztuki walki, ale też muzyka. To sport uczy Kamilę determinacji, cierpliwości i walki ze swoimi słabościami, a to w trzeźwieniu jest niezmiernie ważne. Pasja daje nam purpose. Pasja sprawia, że odbudowujemy swoje zniszczone poczucie wartości, że rozkwitamy. Jest świetnym sposobem również na odwrócenie uwagi od głodów alkoholowych, kiedy chochliki zaczynają nam szeptać do ucha:
idź się napij, zasłużyłaś. Bądź jak Zusie, rób to, co kochasz. Znajdź zajęcie, które pokochasz. A nasza bohaterka teraz zdecydowanie rozkwita. To jest jej czas. Sama przyznaje, że od momentu, kiedy odstawiła substancje psychoaktywne, przez ostatnie 3 lata zdążyła zrobić więcej niż w całym swoim życiu. I idzie po jeszcze więcej. Idzie po pas. 4 czerwca na arenie gali High League 3 Zusie zmierzy się w pojedynku z Lil Masti. Wow, jestem pod ogromnym wrażeniem jej pracowitości, samozaparcia, odwagi, wysiłku, jaki wkłada w przygotowania do tego pojedynku. Obserwuję jej kanał. A przede wszystkim najbardziej podziwiam ją za to, że potrafiła odrodzić się jak Feniks z popiołów, jak czarny łabędź. Najważniejszą walkę w swoim życiu już wygrała i nie musi już nikomu niczego udowadniać. Trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że kiedyś odkopię moją wiadomość, którą napisałam jej jakieś 2,5 roku temu, decydując się na wyjazd do tego samego ośrodka. Będziecie oglądać walkę? Która z freak fighterek jest waszą faworytką? Koniecznie podzielcie się w komentarzu, moją już znacie. To wszystko na dzisiaj. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być z treściami na bieżąco. Z tego, co widzę, ponad połowa obserwujących jeszcze tego nie zrobiła, a piszecie, że pomaga wam trzeźwieć. Jeżeli obawiacie się, że ciężko będzie wam odpocząć, zrelaksować się bez alkoholu, to zapraszam do obejrzenia odcinka, który właśnie wyskakuje wam w poleconych. Zdradzę wam, jakie są moje sposoby na relaks bez alkoholu. Sprawdźcie jeszcze wyzwanie 30 dni bez alkoholu w opisie pod tym filmem. I teraz to już naprawdę wszystko. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie.